Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy zabytkowy młyn. Jak widzicie, robi wrażenie, ale to nie wszystko, ponieważ w tym młynie znaleźliśmy czystą, prawdziwą perełkę, czyli Subaru. Chodźcie z nami. Spójrzcie na to. A w dzisiejszym odcinku pałac z opuszczonym Subaru. Wiesz co, tutaj dużo ludzi jeździ. W ogóle mam lewy kanał rozwalony w mikrofonie, czekaj. Dobra, już chyba powinno być git. Dużo ludzi jeździ, bo tutaj z boku jest las i jakaś taka ścieżka rowerowa. Ale miejsce dostaliśmy od Pepola i w sumie od Halo Urbex. Nie wiem, kto z nich był pierwszy, ale dziękujemy wam serdecznie za to i powiem wam, że naprawdę jest tutaj całkiem dużo rzeczy. Tu jest dużo wyposażenia. Ja tutaj tylko przygaszę lampę, bo tam jest ulica, wiesz? Zobacz, tu się w ogóle strop się wali na głowę. A jeszcze kurtka gospodarza wisi. Trochę mi przypomina ten dom kanibala, tylko nie wiem, że ten dom kanibala już spłynął. Wiem, tak. Zobacz ty, ale tu w jakimś stylu masz wszędzie napisy porobione, zobacz. Aha. Widzisz? I tam jeszcze na zewnątrz też były takim gotykiem. Jakim się właśnie posługiwano podczas II wojny światowej. Tak, to jest jakieś słoiki, ty tu w ogóle możemy zaraz jakieś wnętrzności znaleźć ciała w tych słoikach. Spójrz, tutaj jest jakiś piec, chyba jest piec. Wek. A, ty. Moja babcia zawsze i ciocia mówiła, zróbmy weki. To może stąd, że to była jakaś niemiecka firma jeszcze? Nie, chyba po niemiecku wek to znaczy, no takie jak u nas są przetwory. A zobacz, tam takie jeszcze jest. To? No, takie nie wiem co tam pływa, ale... Wolałbym tego nie dotykać, ale tu jest napisane 1 i 1/3 litra. Samogon. Patrz, tutaj jeszcze. Nie wiem co to jest. A, to puste. Puste słoiki, no. Znaczy się puszki, nie? Po cichutku na paluszkach. Ej, kądziu, to ty idź tam, a ja pójdę tu. Kwestia jest taka, aby tu przemknąć niezauważonym. Dobra, jesteśmy w środku. To wygląda trochę jak jakiś zakład, kurczę, stolarski. A, jak to był młyn, to tu pewnie było ta cała... Tak, tu są jeszcze, zobaczcie, do mąki takie worki. No na mąkę, na zboże. Tak, czyli ja jestem teraz w młynie. Konrad poszedł w stronę jakby domu i zobaczcie, że tu jest cała stara, zabytkowa maszyna służąca właśnie do młócenia. Patrzcie. Widzicie? To są te, jak się to nazywa, no te resztki z młócenia, tak? Nie mam tylko bladego pojęcia jak to działa, ale jest to maszyna Goldsat 2058G. Niestety więcej tutaj nie wyczaję. Może gdzieś jakiś... Nie ma nawet daty produkcji. Może gdzieś jakaś jest znamionowa tabliczka. Tu jeszcze jakiś przełącznik. To wszystko działa, tylko trzeba mocniej pociągnąć. Zobaczcie, młyn, to się pewnie... Znaczy nie młyn, tylko taki walec, on się pewnie obracał. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia jak to nazwać. Ja teraz mąkę kupuję w domu, wiecie o co chodzi, ale 25-kilogramowe worki są. I tu trochę wygląda jakby tędy, tu jest takie okienko, jakby tędy było po prostu wydawane. No, albo przyjmowane to zboże. O, jest. Mistrzostwo. Udało mi się wejść do domu, więc jest naprawdę kozak. No cóż, jeszcze tylko żeby nikt nas nie zobaczył, nigdzie nie zadzwonił, nie będzie Urbex zaraz udany. Teraz jesteśmy w czymś na zasadzie kuchnia jadalni, czyli tutaj zlew, tutaj było kuchenki, spójrzcie, i po tej stronie była jadalnia. Taki narożnik w sumie w wielu polskich domach nadal spotykany. Szafa z zastawą, meblościanka na takiej zasadzie. Tu jakieś jeszcze kufle. Kieliszeczki. Poczekajcie, co to skąd jest? Walduin. Spoko, pewnie jakieś miejsce w Niemczech. Gliceryn silikon. Tutaj jesteśmy w przedpokoju. Chodźmy dalej. I zobaczcie, że tutaj znowu jest jakieś pomieszczenie. Ale jest piwnica. Mamy to. I tutaj, nie wiem, jakaś maszyna też. Zapewne tutaj był ten młyn, o którym zresztą mówił Kuba. Spójrzcie, tutaj te zboże spadało i widzicie,
No, ta podłoga jest taka, no nie, bo trzeszczy. Bardzo, można powiedzieć, wątła, drewniana. Już jedno takie urządzenie spadło. Zapadła się pod nim właśnie drewniana podłoga. Drugie jeszcze stoi, ale powiem wam, że czuć ten skos i czuć, jak w ogóle ta podłoga się ugina. To jest trzecie jakby urządzenie, więc zboże z góry spadało tutaj. No i to nie wiem, do czego to jest, do mielenia. No niestety nie jestem profesjonalistą. A tutaj macie, jak taki młyn wyglądał. Nie wiem, czy mi się to uda ściągnąć, ale zobaczcie, co znalazłem. Z daleka to wyglądało w cieniu jak znak promieniowania. Na pewno zastanawiacie się, czemu jesteśmy we dwójkę i nie ma z nami Łukasza. A to dlatego, że po prostu miał operację na kolano i no, nie jest zdatny do służby, że tak powiem. Ale obiecałem wam Subaru, znaczy obiecaliśmy wam Subaru. Proszę, jest i Subaru, napęd na 4 koła. I tutaj mnie poprawcie, jeżeli się mylę, że każdy Subaru ma napęd na 4 koła. Tego nie jestem pewien, ale chyba tak. Tylko nie ma lakietki, nie wiem, czy to jest Forester? Nie, Legacy. Widzicie? Legacy LX. Wejdźmy tu kawałeczek głębiej. Czy ono jest w ogóle... Widzę, że się podpisywali ludzie na kurzu 22 rok. Czy ono jest w ogóle otwarte? Jest otwarte. Szkoda, że ja się na tym nie znam, ale na pewno mamy dużo mądrych, inteligentnych widzów. No na przykład wiem, że to służy do trzypania dywanów. Na tym się znam. Ale pewnie tutaj miało jakieś inne właściwości w młynie. Ale no jak wy wiecie, do czego to jest i właśnie do czego są te maszyny, no to piszcie nam w komentarzach. Ogólnie bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i piszecie w tych komentarzach, bo no, po prostu fajnie nam się chce tworzyć te filmy. W związku z tym, że piszecie do nas, my możemy wam odpisywać, że no, jest ta interakcja, więc zachęcamy wam do tego. Naprawdę nie będzie hejtu z naszej strony, jak nawet napiszecie coś śmiesznego, nawet będzie fajniej. Spójrzcie, jakieś kartki, nie wiem, z kalendarza, czy co to jest, czy może jakiś przepis na coś. Ale no, piszcie, zachęcamy, dawajcie łapki w górę, no i będzie nam niezmiernie miło, no bo to też doceniacie w ten sposób naszą pracę. Jestem na drugim piętrze tego młyna, ale zacznę eksplorację od góry. Tutaj jeszcze na szczęście nikt nas nie zobaczył. Jakie echo tu jest. A zapewne dlatego, bo jest tak otworzone okno, widzicie? I stąd widać tą całą ulicę. I tam za tym oknem jest ta dróżka, po której wszyscy chodzą. Tutaj jest piecyk, instalacja do komina, bo to już chyba sama góra. Tu w ogóle był jakiś taki salon. Też trochę wygląda tam jak jakiś aneks kuchenny, jakby ten młyn składał się z paru pięter, w których mieszkało parę rodzin. To taki talerz ozdobny. Opa, kolejna komoda. Coś takiego to zapewne, żeby ładnie pachniało. Zostało jakieś mapy tego terenu. No dużo ciekawych artefaktów. W ogóle tutaj boję się wsłuchiwać samochodu, który wolno jedzie, bo owszem, obok jest ruchliwa ulica, ale nie można tutaj wjeżdżać samochodem, więc wiadomo, że jak będzie jechał samochód, to raczej jakieś służby. I spójrzcie, to jest sypialnia, jeszcze pachnie taką starością, właśnie tym drewnem. Widzicie? Ktoś stąd wyszedł i nigdy już tutaj nie wrócił. Więc wydaje mi się, że po prostu właściciele, ze względu na swój sędziwy wiek, żyli tutaj do końca swoich dni. Nikt po nich już tego nie odziedziczył. Po prostu przyjechał tutaj pewnego dnia karawan, zabrał jedną osobę, potem zabrał drugą osobę. No i to zostało samo sobie. A potem przez jeszcze parę lat plądrowane. No i jest tyle, co widzicie, ale miejsce naprawdę super. Tam jeszcze z boku jest drugi garaż, który za chwilę odwiedzimy, bo tam nie wiem, co jest, ale najpierw wbijmy do Subarki. Ale tu jest syf i wilgoć. Zobaczcie. Co to jest? A, to jest od reduktora. Hamulec. Skrzynia biegów, 5 biegów mamy. Kierowniczka jest, 4 te elektryczne szyby. Słuchajcie, ten samochód ma przejechane 98 000 kilometrów i ostatni rejs to miał 343 kilometry. Tutaj klima, jakieś podświetlenia. Tutaj z schowków wygląda, jakby się to paliło, ale to jest chyba po prostu
przegnite. Tutaj widać, że ktoś coś rwał. Może jakby ją, widzicie, są jakieś bezpieczniki powyciągane. Są kable na krótko, widzicie? Aha. To wygląda tak, jakby ktoś chciał to auto odpalić. Tak przynajmniej mi się wydaje, ale to jakiś czas temu, bo są powyrywane kable. Albo ukradł coś, nie wiem co, no nie wiem, immobilizer czy cokolwiek, nie wiem, nie znam się aż tak. Ale kurczę, a jeszcze misia tutaj woził. Ciekawe, czy jak w amerykańskich furach będą kluczyki. Bagażnik. Czajcie, w bagażniku jeszcze pokrowiec na kable. Trójkąt i ten trójkąt tutaj jest, bo to jest ciężkie. To są te boczki. Tu jakaś apteczka chyba, to są takie tampony chyba do apteczki. Widzę jakiś z kluczami serwisowymi temat. Zgasiłem lampę, bo tam przed chwilą coś błysnęło, ale to chyba końcu tam śmiga. W ogóle fajna miejscowa. W ogóle mam do was ogromną prośbę. No, wiele osób ogląda ten film i zobaczyliśmy ostatnio w statystykach, że tak naprawdę 40%, które nas ogląda, to są nasi subskrybenci, a 60% to są ludzie, którzy nas nie oglądają, ale też nie subskrybują. Więc to będzie taki apel do tych 60%. Naprawdę serdecznie was prosimy. Jeśli podoba wam się nasza praca i lubicie tutaj chociaż od czasu do czasu wrócić, to naprawdę na tym ekranie, jak tutaj gdzieś to klikniecie, subskrybuj i dzwoneczek, to my nie będziemy was spamować tymi filmami. Naprawdę będziecie mogli sobie oglądać te, które chcecie, ale to dużo dla nas znaczy. Te subskrypcje to jest rzecz, dzięki którym możemy pracować, dzięki którym możemy jeździć na takie wyprawy, więc dla was to jest jedno kliknięcie w sekundę, a dla nas to jest naprawdę wiele, bo jak te 60% kliknie, no to będzie nas naprawdę wiele i naprawdę będziemy mogli daleko trafić. Więc serdecznie was prosimy o to. No i dziękujemy tym 40%, że nam zaufaliście. Ale już nie prosząc dalej, udajmy się na dalszą eksplorację. Wiecie, to jest nasz... Jak się to otwiera? A tu. To jest nasz pierwszy urbex od dłuższego czasu. Dlatego jesteśmy jeszcze tacy, wiecie, jak to jest. Trzeba się, że tak powiem, rozruszać, co nie? Chwila. Tu jest mało miejsca. A to jest to, o czym wam mówiłem, że na ten samochód spadł po prostu dach tego garażu. Ale dobra. Tam jest dalej jeszcze dalsza część tego warsztaciku małego, tego garażu. Tam sobie pójdziemy. A w ogóle jeszcze jakie ma naklejki sportowe, zobaczcie. Remus, Boss, Kenwood. Ten, kto grał w Need for Speed, to wie, o co chodzi. To swoje kosztowało. O, ale ma machę podniesioną jeszcze. Zobaczymy. Zobaczcie. Ej, maska od Fiata. W ogóle jaka bania. I to jest chyba od Malciniego, tylko że jest Nie, to jest od Fiata 128. Patrzcie na to, ale jajca. To jest bagażnik, klapa. Czajcie? Polski akcent w Niemczech. W takim stanie leży w tym kurcze syfie Jani gra rdzej. W przeciwieństwie do Subary, która ma dalej pełen silnik, chociaż patrząc na to, jak to wygląda, to chyba muszę cofnąć to, że mówiłem, że ktoś ją próbował odpalić. Bo nie tak to wygląda. Wygląda to dość średnio. No ale no co, silnik został. W Polsce już by dawno nie było Subaru. Tu widać, że ktoś miał taki pseudo warsztat, bo są nawet takie, widzicie? Szafy warsztatowe. Natomiast chciałem pójść tam. Tylko nie wiem, czy te drzwi są zamknięte. Takie karnistry stare. To jest czymś tam przystawione. Zgaszę światło, bo wtedy zobaczycie lepiej przez szybę. A mianowicie o tu. Tam jest coś jeszcze. Tu jest jakby taka druga część. I to bardziej wygląda jak stodoła. O, a tu stoi rower. Obczajcie. Gironelli. Taka kolażuwa, bym powiedział. Tu stoi drugi jakiś rower. A to są chyba części... To wygląda jak jakaś pompa w ogóle. Ale mogę się mylić, nie mam żadnego pojęcia. Może to jest coś od tego młynu, co tutaj był. Natomiast tu jest jeszcze zejście niżej.
Ale w ogóle otwieram okno, ale boję się, że ono cało wypadnie. Ale tutaj już nie ma nic, tu już strop się spotkał z górą, więc trzeba dzwonić do Konrada. Ale którędy się wchodzi, gdzie? Główne wejście, największe drzwi, tam na samym środku deska jest taka jakby przełamana i tam po prostu otwierasz klamkę. Dobra, idę. No cześć. No i wszystko jasne. Nie. O. Zamknięte. Dawaj tu, co my tu mamy? Zobacz, tu jest jakaś ich dokumentacja w ogóle. Ty, tu jest safe. No, czyli to jest biuro i safe, że to rzeczywiście. Ale zobacz, że ktoś tu przyszedł ze szlifierką, wyciął safe, widzisz? Bo był zamknięty. No, obok też masz safe. Tak. Nic tu nie ma w środku. W ogóle w tym sejfie jakby chcieli wysadzić to piach, tutaj jeszcze ktoś wycinał, No. ale do tego się nie dobrali chyba. Znaczy, Nie, dobrali się. Udało im się. No. Dobre, co? No. A to wiesz, to jest takie, nie wiem, czy antywybuchowe, czy co? No nie wydaje mam mi się, że to jest pojęcia, ten ale- piach. Ja też średnio się na tym nie znam, ale wiesz, jak podłożyć bombę, no to ten piach najbardziej to tłumi ten wybuch. Tu widzę, tak, to jest młyn. Widzicie jakaś śruba do mielenia? Ciach, i u góry jest to samo. Tu jest piwniczka, no dobrze. Tylko pojedyncze, bo te deski też są takie trochę przygniłe, czuć, że się uginają. Wszystko co jest cenne już dawno stąd. Widziałeś, że ludzie stąd wycinali z sejfów rzeczy, więc dewastacja wszystkiego co cenne już nastąpiła parę lat temu. Nie wiem co to jest. To jest coś na zasadzie kotłowni już. W ogóle zobaczcie, po pierwsze sznur, jakby ktoś się chciał powiesić. Więc śmiało może za parę lat zobaczymy mroczne nawiedzone historie z tego miejsca. A tutaj jest coś na zasadzie łóżka do solarium. No i księgi. Księgi wieczyste. 2000, nie, a który tutaj będzie rok? 1940. Wiesz? Tak? No, W ogóle widziałeś ten? widzicie? Ta księga jest z 1940 roku. Raczej te zapisy z niej. Albo 19:40. No nie no, tutaj 1939, 1940. Nie, to jest rok, masz rację. No. Tutaj 41 już masz. Tak. Ale bania, co? A weź pokaż okładkę tej księgi. No. 40-41. To jest ten Rachtung. A to jest kolejna. Tak, tylko z 36. 36-37. Ja pierdzielę. Jaka to jest historia. Ty, i to leży w takim zapiziałym magazynku, co nie? Ty masz bania. więcej jeszcze tych księg. Uważaj jak chodzisz, bo tu się wszystko trzęsie. 1950, 1939, W ogóle jaką ktoś miał czcionkę. 1000... Właśnie. Wiesz, że to wszystko pisała jedna osoba? Wiesz, że to jest w sejfie wszystko? Widzisz? Bez kitu, to jest safe, To jest no. ogromny, też jeszcze przedwojenny sejf. Ale bania, co? Zobacz. 37, 38, 39, 40. Najstarsza. A, nie jest wypełniona, widzisz? Aha. Jest pusta. 38 do jakichś zapisek. 22 już jest. Nie, są zapisy. To są godziny, rzeczywiście. I zobacz ta czcionka gotyk znowu. Tak, Wszystko. tak. Legernburg. Czy jakoś tak. Ja Cześć? pierdzielę, to jest kawał historii. Stąd Hitler mógł brać chleb. No. Czy się mógł? No na pewno dla żołnierzy jak najbardziej. No, nie zdziwiłbym się. Nie mówię, że tylko z tego miejsca, ale między innymi również z tego miejsca na pewno coś takiego miało miejsce. Ale to powiedziałem. I tutaj kończy się nasza wyprawa po przedwojennym młynie. A na pewno po bibliotece skansenie bym to nazwał, bo te księgi naprawdę... Jeżeli wam się podoba to co robimy, to pamiętajcie o subskrypcji oraz o patronie, bo to właśnie dzięki Patronite'owi możemy podróżować po takich miejscach. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. A mamy co wam zaoferować? Oj mamy.